chociaż wiem, że to powinna być raczej wypowiedź dotycząca właśnie architektury, ale nikt nie wybiera momentu, w którym się odchodzi i ten fotoplastikon będzie dla Mateusza. I proszę Państwa, co to za fotografia? Ta, która tak mnie zafrapowała i która, jak widzę, również przyciągnęła Państwa tutaj dzisiaj do Centrum Kultury i Sztuki. To jest fotografia, na której bardzo powoli będę to teraz omawiała. Na górze nasz numer inwentarzowy. Proszę zwrócić uwagę H50, co oznacza, że to jest jeden z tych największych skarbów tego muzeum. W tym sensie, że jest to jeden z zabytków, który zachował się mimo zniszczenia II wojny światowej i mimo tragedii, którą przyszły również te zbiory. Jest w takim stanie, jak widać, pokazuję tutaj odwrocie. Zabytek jest przed konserwacją. Bardzo wiele zabytków w tej chwili jeździ do konserwacji od kilku lat. Wszystkie je oczywiście będziemy prezentować, gdy dobrniemy szczęśliwie do otwarcia wystaw stałych. I proszę, mam nadzieję, że to będzie jeden z elementów wystawy stałej. Proszę zwrócić uwagę, jak to odwrocie wygląda, ale nawet nie na to, że ten papier jest podarty, ale proszę zwrócić uwagę na zawieszkę i również na ten sznureczek, tak trochę powyżej połowy na dwóch gwoździkach umieszczony. To jest taki bardzo stary sposób zawieszania obrazów. My, jeżeli mamy taki zabytek, takiego sznureczka oczywiście, broń Boże, nie likwidujemy, ale przy wieszaniu wzmacniamy dodatkowo to zawieszanie, na przykład za pomocą druciku. Bo się boimy, co z tym sznureczkiem mogłoby się wydarzyć. Ale dla mnie najważniejsza, zanim jeszcze pokażę awers, jest ta metryczka. Ja już tutaj mogę Państwu podpowiedzieć, to też jest wynik takiego małego śledztwa, które przeprowadzałam u siebie w dziale, to znaczy porównania charakterów pisma i właśnie odczytywania wszystkich tych metryczek. Mieliśmy taką znakomitą kustoszkę, pierwszą kustoszkę tego muzeum. Państwo być może słyszeli, Zofię Hieropolitańską. To była osoba, która, jak ja to nazywam, przeniosła historię i zabytki Muzeum XIX-wiecznego, bo trzeba sobie uzmysłowić, że Muzeum Kaliskie ma tradycje sięgające lat 70. XIX wieku. Wtedy pojawiła się pierwsza myśl, żeby takie muzeum utworzyć. I Zofia Hieropolitańska, tak w skrócie mówiąc, przeniosła te zabytki, które udało się jeszcze w XIX wieku zebrać, do tego muzeum, które było otwarte w okresie międzywojennym w ratuszu. I ta fotografia, którą za moment już pokazuję, na pewno w tym ratuszu również była, a mówi o tym właśnie ta metryczka. Ale żeby było jeszcze trochę więcej zawiłości, ta metryczka nie została stworzona ręką Zofii Hieropolitańskiej, ale jej siostry Heleny, która w okresie międzywojennym nieformalnie pomagała swojej siostrze i myślę, że ta jej pomoc polegała głównie na pisaniu tych właśnie metryczek. A dlaczego? Helena po prostu miała ładniejszy charakter pisma, a Zofia pisała trochę bardziej tak jak ja, czyli pastroliła. Natomiast są również metryczki, na których jest pismo Zofii. Można to dokładnie rozdzielić. I proszę Państwa, tyle miałam. Członkowie Towarzystwa Inteligentów Pracujących w Kaliszu, jakie istniało w drugiej połowie XIX wieku. Fotografia w ramach drewnianych, czarnych, rozmiar, dar mecenasa Telesfora Kożuchowskiego. To wszystko mogą Państwo przeczytać tutaj. Tak? A
tutaj powiększam. No i otóż ten awers. To jest ta fotografia w całości. Rzecz niezwykła. Rzecz niezwykła z bardzo, bardzo wielu powodów, które będę właśnie w tej chwili przed Państwem wyłuszczać. Na pewno zwraca uwagę, nie wiem co najpierw zwróciło Państwa uwagę, no ale oczywiście jakaś przedziwna technika, która mnie od razu nasunęła skojarzenie z modlitwami i o tym później. Ja zaczęłam od rzeczy najprostszej. Oprócz tego, że popatrzyłam na te butelki i sobie pomyślałam, o, jakaś kawiarnia i że to w ogóle niezwykłe. Mamy trochę relacji na temat XIX-wiecznych kawiarni w Kaliszu. W różnych latach ich liczba oscylowała między 5 do 8, mówię o tym okresie do 1914. I my nie mamy żadnej, absolutnie żadnej fotografii z wnętrza takiej kawiarni. Jest tylko kilka opisów, ale bardziej o tym, co w takiej kawiarni robiono, czym się zabawiano, w jaki sposób, w co grano. Oczywiście bardzo popularne były szachy. Natomiast żadnych informacji właściwie na temat wyposażenia z wyjątkiem no, na przykład sali Schmidta, późniejszej Wernera w parku, gdzie wiadomo, że był bilard. Bilard, o ile dobrze pamiętam, był również w kawiarni, w klubie Rudolfa Fibigera. Ale proszę Państwa, więc to już jest coś. To jest wnętrze XIX-wiecznej kaliskiej kawiarni, tak przypuszczałam. Potem policzyłam tych panów i wyszło mi, że jest ich 21. Potem popatrzyłam na tę figurkę stojącą na piecu z tych 3 Gracji, Charyt, w zależności od tego, czy będziemy mówili o mitologii greckiej czy rzymskiej. Tak czy tak są 3 nagie obejmujące się wystającymi pośladkami. Ale żeby nie było, że nagość, no to są, tak jak mówiłam, rzymskie charyty czy gracje. Mówiąc o urodzie, życia, o radości, ale również muzy sztuki. I proszę Państwa, teraz zaczęłam się wpatrywać w centrum. Nie wiem, czy już może ktoś z Państwa kogoś rozpoznał. Ja zaczęłam sobie rozpoznawać kolejno te osoby. Kim byli? I to jest troszeczkę to, co się działo w mojej głowie. Chodziłam z tym obrazem i przez cały czas widziałam to centrum. Taka próba zobrazowania Państwu tego, co się u mnie działo, dopóki nie zaczęłam wszystkich rozpoznawać. Może tak będzie trochę łatwiej i myślę, że w tym momencie już coś zaczynamy widzieć. I proszę Państwa, pierwsza osoba, Ludwik Scholz. Ja oczywiście to są wycinki poszczególnych osób, które zestawiam ze znaną ikonografią. Z Ludwikiem Scholzem w sumie nie miałam żadnych problemów od samego początku. Wiedziałam, że to jest on. Na końcu będzie jeszcze jedna niespodzianka. Skąd ja wiedziałam, co to w ogóle jest? Ludwik Scholz, czyli ojciec Stefana Scholz-Rogozińskiego. Tutaj w zestawieniu z jego bardzo dobrze znanym portretem oraz portretem jego żony, czyli mamy Scholza-Rogozińskiego. Zapomniałam imienia właśnie w tym momencie, ale mam tu napisane. Malwina, oczywiście. Pisałam kiedyś taki tekst, Malwina idzie do fryzjera, dlatego że te włosy, które Państwo tutaj widzą u Malwiny, niestety nie zdążyłam zestawić tego z fotografią Malwiny, to tak na marginesie dodam. Tą bujność
twarz, którą Państwo tutaj widzą, tak naprawdę to jest sztuczna. To jest treska przypięta i przypięty kok. Więc Malwina rzeczywiście musiała pójść do fryzjera, żeby potem pójść do fotografa, a następnie z fotografii był malowany ten portret. I podobnie się stało właśnie z portretem Ludwika Scholza. Najpierw była fotografia i to nie ta fotografia, którą tutaj pokazuję, ale była fotografia wykonana przez Stanisława Zewalda, wtedy najbardziej wziętego portrecistę kaliskiego, i z tejże fotografii, również mamy ją w muzeum, był malowany ten portret. Te portrety, które Państwo tutaj widzą, to jest w ogóle nasz skarb kolejny, tym razem z działu sztuki, ponieważ po pierwsze są malowane przez tutaj naszego najświetniejszego portrecistę kaliskiego XIX wieku, bodajże w 1907 umiera, czyli Józef Tadeusz Balukiewicz. Ten sam, który malował również na przykład Deragana. Natomiast historia tych obrazów też jest bardzo ciekawa, ponieważ one trafiły do naszego muzeum w darze od właśnie, tak jak zapisałam, Marii z Mejerów-Szolcowej, żony Kazimierza, najmłodszego brata Stefana Szolc-Rogozińskiego. I to był dar już dla powojennego muzeum. Dla powojennego muzeum, w którym już nie było wszystkich innych rzeczy, niemal wszystkich rzeczy po Stefanie Szolc-Rogozińskim, ponieważ w czasie wojny zniknęły, tak czy tak zostały rozproszone. Natomiast pani Mejerowa ofiarowała inne rzeczy po Szolcu Rogozińskim, inne pamiątki, które do dzisiaj skrzętnie przechowujemy w muzeum. Więc mamy Ludwika Scholza, jak wiemy, bardzo ambitnego przemysłowca. Mamy na tej fotografii, ciągle miejmy w oczach tamtą fotografię portretową, tą zbiorową główną, pastora Adama Haberkanta, czyli ojca tych dwóch dziewczyn, szczególnie jedną z nich, Helenę, Państwo bardzo dobrze znają, jej męża Władysława, ze względu na pensję, do której uczęszczała Maria Dąbrowska. To właśnie był ojciec Heleny oraz Wandy, o której w Kaliszu mniej mówimy, a to ona, jak mi zwrócił uwagę pan Zbigniew Samadeni, profesor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, który przechowuje pamięć o swojej babce Helenie i przechowuje te fotografie, które Państwo mogą oczywiście zobaczyć na Wikipedii, ale tak naprawdę te wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Zbigniewa Samadeni. Więc my w Kaliszu bardziej znamy Helenę, natomiast ta bardziej znana w świecie nauki to była Wanda Haberkantówna, młodsza siostra. Zrobiła doktorat z chemii, była znakomitym przyrodnikiem, bodajże w Genewie, i była też wyśmienitym pedagogiem. A sam pastor Adam Haberkant, mający korzenie sam niemieckie, jednak bardzo, bardzo był przywiązany do polskości, czego najlepszym dowodem jest to, że, jak jedna z notek mówi, zanim przyjechał do Kalisza, był pastorem w Łomży. I tak jakoś się stało, że z tej Łomży w takim roku pod tytułem 1863 nagle zaczął przebywać na dalekiej Syberii. Wrócił z tej Syberii po 2 latach dzięki wstawiennictwu superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z nadwyrężonym mocno zdrowiem. A został tam zesłany oczywiście za opowiedzenie się za powstaniem styczniowym i za sprawą Polaków. Następna z tych osób, przedstawiona na tym zdjęciu, i chodzi mi tutaj o tę osobę, która tam z góry tak na nas spogląda z wyraźną łysiną, no to Seweryn Tymieniecki. Też mogę powiedzieć z wielką radością, że do muzeum trafiła spuścizna po rodzinie Tymienieckich. Wśród nich właśnie te zdjęcia, tutaj 2, które pokazuję.
Również to wspaniałe tutaj, to środkowe, z taką bibułką przesłaniającą adres fotografii. Wśród naprawdę setek starych zdjęć to jedyne, przy którym zachowała się taka właśnie bibułka. Tak jak napisałam, Seweryn Tymieniecki był i prawnikiem, i znakomitym numizmatykiem. My przed wojną mieliśmy naprawdę fantastyczną kolekcję numizmatów, starych numizmatów polskich. Wprawdzie teraz też mamy przepiękne skarby starożytne i średniowieczne monet, natomiast gdyby tę kolekcję dzisiejszą udało się połączyć z tym, co Seweryn Tymieniecki złożył w Kaliskim Muzeum Przedwojennym, to naprawdę byłoby czym się chwalić bardzo szeroko. Seweryn Tymieniecki na własny użytek prowadził również badania archeologiczne i w muzeum zachowały się zabytki ceramiczne, które zostały właśnie przez Seweryna Tymienieckiego dawno przed wojną wykopane. Także jest to jeden również z darczyńców Kaliskiego Muzeum. I ta postać jest tutaj kluczowa i niezwykle ważna. Jak gdzieś tam za chwilę wyświetlę, wrócę znowu do tej głównej, podstawowej fotografii, to się okaże, że ten człowiek siedzi niemal po środku, a to jest Ksawery Balczewski, również ewangelik, pochowany na Kaliskim Cmentarzu Ewangelickim. Kiedyś z Maćkiem Błachowiczem pisaliśmy taki portret tego pana. Pamiętam, że pokazywaliśmy również ten nagrobek z takim wielkim kamieniem i na tym kamieniu jest do tej pory napis Przyjacielowi Młodzieży. Ksawery Balczewski uczył łaciny, historii i cieszył się sławą wspaniałego nauczyciela, czego najlepszym dowodem, najlepszym z najlepszych jest księga pamiątkowa, złożona też w naszym muzeum, szczęśliwie przechowywana. Po prawej stronie pokazuje właśnie wyciąg tych pierwszych wpłat na fundusz stypendialny imienia Ksawerego Balczewskiego dla najbardziej zdolnych uczniów. Muszę przyznać, że sposób przekazywania tego stypendium i sposób jego naliczania wcale nie był dla mnie prosty. Nie potrafię Państwu tego przekazać. To się ciągnie przez dwie strony. I o ile dobrze zrozumiałam, to jest tak, że szczęśliwiec otrzymywał stypendium na czas nauki, a później musiał to odpracować i oddać to, co dostał. Ale ja mogę się mylić. To był też sposób na kształtowanie charakteru. Ale proszę zwrócić uwagę, tutaj na górze, o ile dobrze widzę, to jest rok założenia, znaczy rozpoczęcia tego dzieła stypendialnego, to jest 1922-26. Tak długo jeszcze ta pamięć o Ksawerym Balczewskim w Kaliszu trwała. Sam Ksawery Balczewski umiera w 1889 roku, a to jeszcze wśród jego uczniów podopiecznych ta miłość do nauczyciela była silna i autorytet był żywy. Proszę Państwa, jest jeszcze tutaj wśród osób pokazanych jedna osoba, ale nie przygotowałam dla niej specjalnej planszy. Ta osoba to tutaj wymieniony Edward Pawłowicz. Edward Pawłowicz pochodził ze Żmudzi i był nauczycielem matematyki, fizyki. Prowadził w Kaliszu szkołę realną. Ale zwróćmy uwagę inaczej.
Ta książka, którą pokazuję, to jest kolejny skarb. Proszę zwrócić uwagę na pełny opis tej książki, założona w 1781 roku, a zapiski trwają do 1869 roku. Ta strona po prawej, którą pokazuję, to jest niemal ostatnia strona tej książki. I tak naprawdę to, co Państwo widzą, to jest cała historia tej najstarszej szkoły kaliskiej, tej o tradycjach sięgających głęboko średniowiecza i szkoły kolegialnej, czyli szkoły, którą ja kończyłam. Trzeba się do tego przyznać. Pierwsze liceum Adama Asnyka. I to jest właśnie ta książka. I proszę Państwa, na kartach tej książki przewijają się wszystkie najważniejsze nazwiska związane z oświatą, z kulturą, z życiem społecznym tego miasta od roku założenia do właśnie 1869. I na tej stronie proszę zwrócić uwagę, tu jest Pawłowicz Edward, tu jest Ksawery Balczewski, Józef Łoś też był bardzo znanym nauczycielem, ale na przykład Stanisław Barcikowski, ten nauczyciel rysunku, którego album kaliskie Państwo na pewno bardzo dobrze znają, jego rysunki. I największą zagadką dla mnie przez długi czas na tej fotografii była, tu jest Haberkant, Edward Pawłowicz, Ksawery Balczewski. Była przez cały czas ta fotografia, to znaczy fotografia fotografii, portret. I dopiero właściwie jak składałam prezentację, zorientowałam się, że to jest oczywiste, czyli to jest portret. Na tym powiększeniu to naprawdę widać. To jest Ksawery Balczewski. Dlaczego on tutaj na tym portrecie jest tak wyróżniony? Ja jeszcze co do tego portretu, bo tutaj się w swoich myślach zatrzymałam. Ja jestem przekonana, to znaczy tak, ja się już sama jak sobie popatrzyłam na tę fotografię Balczewskiego, jeszcze nie zwróciłam uwagi na to, że tutaj jest sucha pieczęć, czyli sygnatura fotografa. Ale ja w ciemno, proszę Państwa, od razu sobie pomyślałam, Zewald, na pewno Zewald, dlatego że wiele fotografii portretowych z tego okresu jest Zewalda i właśnie owalu. I to jest też specyficzny typ portretowania. Z takiej też fotografii był robiony, tak jak już powiedziałam, Ludwik Scholz, ten portret, który pokazywałam poprzednio. Tu jest właśnie ogłoszenie malarza, który był właśnie bardzo znany z tego, że malował z tych fotografii takie portrety. Jak Państwo widzą, tak, owszem, również obrazy religijne. Jego ostatni cykl to był taki duży cykl do Franciszkanów, teraz nie pamiętam, bodajże w Gnieźnie i one tam do tej pory są. Ja jestem przekonana, znowu dygresja, ale wracając do tego, co Państwo widzą, ja właśnie jestem przekonana, że najpierw była ta fotografia portretowa Balczewskiego, następnie był sam portret namalowany właśnie w tym owalu, a można się pobawić dalej, co ja właśnie tutaj zrobiłam. I gdyby ten portret się odnalazł Balczewskiego, to mogłoby się okazać, że został oprawiony na przykład w tym zakładzie Fingerhuta i Lubelskiego na ulicy Zamkowej obok poczty. To jest taki blejtram, który również mamy wśród zabytków Kaliskiego Muzeum. Bo tam gro portretów było oprawionych. I teraz co łączy wszystkich tych panów? Ludwik Scholz, Adam Haberkant, Edward Pawłowicz, Ksawery Balczewski, Seweryn Tymieniecki, Adam Drozdowski
pominęłam akurat tę postać, lekarz, tych lekarzy będzie tutaj więcej. Proszę Państwa, oni wszyscy kończyli uniwersytet w dzisiejszym Tartu w Estonii, ówcześnie w Dorpadzie. Ukończyli różne kierunki, na przykład pastor Adam Haberkant, jeżeli ktoś był pastorem na terenie Królestwa, na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, to miał właściwie wyznaczone, że tylko tam może studiować teologię w Dorpadzie. Natomiast wszyscy Polacy chętniej wybierali Dorpat i studia w języku niemieckim niż studia na wyższych uczelniach rosyjskich. No bo oczywiście Uniwersytet Warszawski został zamknięty. Więc oni wszyscy uczyli się właśnie tam. I to była taka więź łącząca osoby, pokolenia i osoby o najróżniejszych umiejętnościach, talentach i zawodach. I właśnie. I skąd ja to wszystko wiem? Oprócz tego, że część tego śledztwa, to po prostu rozpoznałam te osoby, bo to nie jest nic szczególnego. Jak się przez tyle lat ogląda takie różne starocie i ogląda się bardzo wiele zdjęć i na żywo się właściwie spotykam z historią, to ja te osoby po prostu rozpoznaję. Więc w tym nie ma nic szczególnego. Natomiast gdy ja zobaczyłam to zdjęcie, ja proszę Państwa skojarzyłam taki opis, który chcę Państwu teraz odczytać. Dawno temu zajmowałam się zupełnie czymś innym tematem. W Gawędach Kaliskich przeczytałam następujący opis. Dziurka. Był to sobie mały pokoik na parterze w hotelu berlińskim Peszkego przy ulicy Mariańskiej. Pokoik, w którego umeblowanie składało się ze stołu, kanapy i kilku krzeseł. Zbierała się w nim co wieczór elita inteligencji kaliskiej, okulary. Co ja się tak męczę? Aby drzwi od Europy zamknąwszy hałasów, przy lampce wina wspomnieć sobie to i owo z przeszłości, pogawędzić o sprawach miejscowych, społecznych, narodowych, szczerze i swobodnie, nie lękając się donosów. I to jest, proszę Państwa, właśnie ta dziurka w hotelu berlińskim Peszkego. No więc, jeżeli już tak, no to sobie tak pomyślałam, że no dobrze, to gdzie ten Emil Peszka? Nie kojarzyłam w ogóle jego portretu, jego fotografii. Nie kojarzyłam, ale przypomniałam sobie to. Też niezwykła fotografia, też ode mnie z działu Komitetu Porządkowego Publicznego, tak jak widać w Kaliszu, z okresu powstania styczniowego 1863. Emil Peszke to ten pan, którego tutaj zaznaczyłam na niebiesko. A to jest, proszę Państwa, fotografia, którą specjalnie dedykuję wszystkim organizatorom marszów narodowych w Polsce przed 11 listopada kolejnym i wszystkim włodarzom miast, którzy takie marsze u siebie goszczą. Proszę zwrócić uwagę na podpisy i znowu muszę wziąć okulary. Myślę, że Państwo mają lepszy wzrok. To jest Komitet Porządku Publicznego w Kaliszu 62-63. Ludwik Mamrot, bankier, Izraelita, Hurtik, tak, ewangelik, księgarz kaliski, ksiądz Kobyliński, oczywiście katolik, Emil Peszka, ewangelik, Stańczukowski, ten Stańczukowski od tego niesamowitego testamentu, katolik, Zaks, Izraelita, Rozen, Izraelita, Szymanowski, Dymitr, Grek,
kupiec, grecki kupiec. No tak, ja sobie tutaj, a tutaj tak właśnie. Ale Państwo to widzą. To była wielonarodowość i to była polskość w praktyce. Tak to wyglądało w roku 62-63, 1800. Teraz, proszę Państwa, i stamtąd wziąłem portret Emila Peszkego, którego jeszcze raz tutaj pokazuję. I to był jego hotel. To był hotel na narożniku dzisiejszej Chodyńskiego i ulicy Mariańskiej, tam gdzie kiedyś była poczta, taka pierwsza poczta w Kaliszu, bo potem dopiero przy Zamkowej. I proszę Państwa, zwróćmy uwagę, bardzo porządny budynek trzykondygnacyjny. 2 piętra, 3 kondygnacje. To też rzecz bardzo ciekawa ze zbiorów, czyli blankiet rachunkowy, rachunek zresztą podpisany Józef Emil Peszke, Jan Emil Peszke, przepraszam, tutaj na dole. Można oczywiście sobie dokładnie przeanalizować, za co kto tutaj płacił. Obok reklama tego samego hotelu, ale wzięta z niemieckiej gazety. I tutaj właśnie na parterze była ta dziurka, popularnie nazywana, czyli mały pokój, w którym spotykała się inteligencja kaliska. To są tamci wymienieni mężczyźni. I to też jest niezwykle ciekawa rzecz. W związku z tym, że w zbiorach mamy całą teczkę dokumentów od rodziny Peszka, to wśród tych dokumentów znajduje się również coś takiego jak Ostatnia moja wola. I to jest ostatnia wola Ignacego Leśniewskiego, który był pierwszym właścicielem hotelu berlińskiego. Tak jak widzimy tutaj na górze, w 1840 roku spisuje wolę, w której sprzedaje cały swój majątek, którego się dorobił razem ze swoją żoną, właśnie Janowi Emilowi Peszke. Z tym, że jak się wczytamy w ten testament, to pan Leśniewski gdzieś tutaj na dole pisze, że nie ma dzieci, ani jego żona. Opisuje również, że jego rodzice już nie żyją. W związku z tym sprzedaje swój majątek Emilowi Peszke. Natomiast w jednym z biogramów Emila Peszke przeczytałam, że był to zięć Leśniewskiego. Więc trzeba tu rozważyć, wydaje mi się, że jednak Leśniewski wiedział, co pisze i że to jednak nie jego zięć. Natomiast z boku też bardzo ciekawa rzecz, bo spis inwentarza, na podstawie którego możemy się dowiedzieć, jak hotel był urządzony. Materace, spotki, pierzyny, poduszki, kołdry, tak? Jaki też był komfort gości, w jaki sposób tam przyjmowano, w jaki sposób można było spędzić noc. No niezwykle ciekawa lektura. Ja tylko w tej chwili to sygnalizuję. W tymże hotelu, ten hotel pełnił na mapie Kalisza bardzo wieloraką funkcję, którą tutaj wyróżniłam przez te wyboldowane podpisy. Był czasem biurem do załatwiania wiz, był punktem orientacyjnym, bardzo często. Był skrzynką kontaktową. W tymże hotelu Ksawery Balczewski, to też pochodzi właśnie z tej teczki dokumentów po Peszkę. Ksawery Balczewski, znany mi już nam nauczyciel, podpisał takie zobowiązanie, że pożycza pieniądze i oddaje je właścicielowi hotelu i tutaj jest rozliczenie, kiedy, w jakich latach oddawał. Ale zwrócę jeszcze do tego hotelu jako punktu orientacyjnego. To jest bardzo częste, bo to było niewielkie miasto, więc nie stosowano bardzo często adresów, tylko w starych ogłoszeniach mamy taki przekaz, że na przykład naprzeciwko hotelu berlińskiego albo obok hotelu Peszke,
albo naprzeciwko cerkwi. To było bardzo, bardzo częste. No i oczywiście najróżniejsze osoby gościły w tym hotelu. Od tego hydrognosty, który trochę mnie rozśmieszył, dentysty, ale przypomnę również to informacja bardzo znana, że w tymże hotelu w 14 roku, jeszcze przed spaleniem miasta, włodarze miasta płacili kontrybucje Prusakom. No i jak wiemy, z zapłacenia tej kontrybucji nic nie wyniknęło, miasto zostało zburzone. Tak ten hotel wyglądał, ale już po rozbudowie. Po rozbudowie zauważmy, że dochodzi kolejne piętro, ale bardzo, bardzo zmieniło się wnętrze, zmienił się standard pokojów. A stało się to w momencie, gdy hotel przeszedł w ręce Jana i Leokadii Przybylskich, tak jak tutaj pokazuje, a pod spodem też akurat z mojego działu klepsydra zachowana Emilii Peszke, żony tego pierwszego właściciela, w którym działała nasza dziurka. W jakim mieście ci ludzie żyli? Teraz sobie postawiłam takie pytanie. I no oczywiście jesteśmy ciągle na skraju Imperium Carskiego z pokojami gubernatorskimi, z pałacem gubernatorskim tutaj na górze. W lewym górnym rogu to są również zdjęcia Zewalda. W parku stoi tylko domek szwajcarski w tym czasie. To jeszcze nie jest czas tej pięknej rozbudowy parku, tych rzeźb, hydropatii. Hydropatia to w ogóle 1904 rok, ale oranżerii 1886. To jeszcze wszystko przed nami. W parku tymczasem to są takie początki tego pięknego parku, którego mamy w oczach. Stoi właśnie ten nasz domek szwajcarski, a w parku również taki mostek drewniany i to jest mostek, który prowadzi na kogutek a Państwo najczęściej kojarzą taki koronkowy, delikatny mostek wachlarzowy, który zastąpi właśnie ten drewniany. Ale to jest ten moment jeszcze, tak? To jest ten moment. I teraz to ostatnie zdjęcie, które pokazuję, to specjalnie dla Ksawerego Balczewskiego, bo Ksawery Balczewski umiera w szpitalu Trójcy Świętej tutaj przy Rogatce właśnie. Podobno z pomieszania zmysłów. Jego najbliższym przyjacielem był pastor Adam Haberkant i on mu towarzyszył do ostatnich dni. A nad trumną pochowanego, zmarłego mówi zarówno Haberkant, przemawia, jak i zięć Haberkanta, czyli pastor Semadeni, który specjalnie przyjechał z Warszawy wtedy. Ale przede wszystkim to jest miasto z tą cerkwią, tak? To jest miasto pod władzą carów. To jest miasto, zwróćmy uwagę, z doprowadzonym gazem. 1871 gazownia kaliska zaczyna działać na Piskorzewie. I wprawdzie poprzednio też latarnie rozświetlały miasto, ale były to latarnie olejowe. Ta już jest na pewno gazowa, a skąd ja to wiem? I ja pomijam oczywiście te wtórne tutaj napisy u góry, które nam podpowiadają, że widokówka została wyprodukowana wiadomo w jakim czasie. Natomiast chodzi o prostą zbieżność informacji. Gazownia to jest 1871, a cerkiew powstaje w 1877 roku. Więc ta latarnia, którą Państwo tutaj widzą, jest na pewno już latarnią gazową. W Kaliszaninie, czyli podstawowej gazecie tego okresu, przez cały czas, Kaliszanin co zmiany pół roku podaje, w którym momencie
Latarnie mają być w mieście wyłączone o której godzinie, o jakim czasie, rano i zapalane wieczorem. Oczywiście i właśnie mamy taki moment. Ja zaraz Państwu powiem, dlaczego dla mnie ta data 1883, data objęcia rządów przez Michała Piotrowicza Daragana jest dla mnie tutaj istotna. Bo tu jest zbieżność kilku rzeczy. Więc mamy moment drugiej guberni kaliskiej. Podwójne daty to dlatego, że druga gubernia ukazem carskim zostaje powołana na koniec 1866, ale formalnie zaczyna działać od stycznia 1867. Gubernatorem kaliskim zostaje ten najbardziej lubiany przez nas, chociaż jak wykazał mój znakomity kolega dr Makary Głuszyński, bardzo kontrowersyjna była to postać Michała Piotrowicza Daragana, ale jednak dla miasta zrobił bardzo dużo. Wicegubernatorem przez krótki czas towarzyszącym Daraganowi jest Rybników, a z prezydentem mam problem, ponieważ kronika miasta Kalisza podaje właśnie te dwa nazwiska, Tytus Halpert, Franciszek Przedpełski, ale w środku mamy dziurę. Jest taki moment, jakbyśmy wtedy nie mieli prezydenta. Ja znam taki moment z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy też mieliśmy dziurę, nie mieliśmy prezydenta, ale doprawdy nie potrafię wytłumaczyć, co wtedy się tutaj wydarzyło. No i te dane, które ludnościowe, statystyczne, które znowu dedykuję wszystkim organizatorem marszów niepodległościowych bądź narodowych. Więc ogólna liczba ludności w mieście wynosiła 18 000 z kawałkiem. Licząc razem z przedmieściami, to było miasto 20-tysięczne. I proszę zobaczyć, prawosławni, katolicy, ewangelicy, nawet mahometanie, Żydzi. Proszę zobaczyć, jakie to są proporcje. Rozwodników 14 kobiet rozwiedzionych. Ponadto 1 kataryniarz, 1 listonosz, 30 bon, 4 fotografów, 4 trzech, 40 praczek, 30... Bony zrobiły na mnie takie wrażenie, że nawet powtórzyłam. Lekarzy cywilnych 11, wojskowych 3. I skąd ja to wiem? Tak się szczęśliwie złożyło dla mnie i dla mojej prezentacji, że mnie bardzo interesował 1883 rok. Ja Państwu zaraz powiem dlaczego. I wokół tego roku robiłam kwerendy. Natomiast w listopadzie 82 właśnie był spis ludnościowy. I efekty tego spisu otwierały właściwie Kaliszanina 1883, więc to są jakby najświeższe dane z tego momentu, tak? Więc dlatego ja nie mam problemu z określeniem, jakie było to miasto. Bardzo było to dla mnie proste. Oczywiście rozkminił mi 1 kataryniarz i ten 1 listonosz, bo z tym 1 listonoszem to był, proszę Państwa, problem. Dlatego, że on nie dawał rady, biedak. I narzekano, że korespondencja, która powinna trafić w godzinach przedpołudniowych, jest dostarczana dopiero po południu, ale to dlatego, że biedak był 1. 30 bon. Ale to było też takie miasto, w którym było dużo wojska. I to było oczywiście wojsko rosyjskie. Dokładnie Państwo wiedzą, 5. Aleksandryjski Pułk Huzarów, ci, którzy mieli czarne mundury i takie oznaczenia z trupią główką i z piszczelem, dlatego byli nazywani czarnymi huzarami. Dość długo stacjonowali w naszym mieście. Ale mnie zafarbowało to zdjęcie i proszę uwierzyć, że dla mnie to jest jakby niespodzianka w niespodziance. Bo ja już od jakichś 20 lat znam to zdjęcie. I ja Państwu powiem, ja nie wiedziałam, co jest na tym zdjęciu. Nie mówię o przestrzeni. Nie mówię o tym, że tu jest jakaś wojskowa uroczystość, bo to dla wszystkich z nas jest jasne, jeżeli zwrócimy uwagę na ten idealny porządek tutaj panujący, na szeregi czarnych koni i czarnych mundurów, na szeregi białych koni i czarnych mundurów. Tutaj, co tutaj się dzieje? No i proszę Państwa,
I ja już mówię, co tutaj się dzieje. I to wiem dzięki tej prezentacji, dzięki spotkaniu z Państwem, bo musiałam to złożyć. O czym ci panowie rozmawiali? Ja przez cały czas wiem, że popełniłam jeden błąd. Nie powiedziałam Państwu, że tamto zdjęcie, ja się wyprostuję potem, powstało w 1883 roku. Powiem potem, dlaczego o tym wiem. I o czym ci ludzie wtedy mogli rozmawiać, o czym rozmawiali przede wszystkim. Teraz zrobiłam przybliżenie na to zdjęcie w owalu, prawdopodobnie z Ewalda. Proszę zobaczyć, co stoi po środku. To jest taki namiot, może kaplica. No i tak, proszę Państwa. I ja już wiem, z jaką uroczystością mamy tutaj do czynienia. Na Nowym Rynku wówczas plac Świętego Mikołaja. To jest koronacja cara Aleksandra III, uroczystości kaliskie, 27 maja 1883 roku. A skąd ja to wiem? Ponieważ wszystko, co do przecinka, zgadza się z opisem gazetowym. I tak się akurat zdarzyło, że po prostu czytając strona w stronę, w końcu w głowie połączyłam ten opis z tym zdjęciem. I bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że dla wielu z nas, tu badaczy, regionalistów w mieście, to będzie bardzo ciekawa informacja, z którą będziemy mogli potem jeszcze dalej coś robić. Nie mamy pewności, czy jest to zdjęcie Stanisława Zewalda. Był jeszcze wówczas w Kaliszu, funkcjonował fotograf Hibner, ale myślę, że może być to Zewald. O czym jeszcze ci panowie w tej dziurce Emila Pyszkego mogli rozmawiać? No oczywiście właśnie koronacja. Na pewno, proszę Państwa, rozmawiali o podróży, wyprawie Szolca Rogozińskiego, bo Kaliszanin w 1883 przez cały czas przynosi nowe porcje informacji o tym, gdzie właśnie Szolc płynie, gdzie jest, co się dzieje. Lucja Małgorzata dotarła do Madery na przykład, tak? To był sławetny rok procesu miasta z Emilem Repanem. O to, kto ma płacić, tak w skrócie mówiąc, bo ta sprawa jest bardziej skomplikowana, ale kto ma płacić za naprawę kanałów rzeki, kto z niej korzysta. No, sprawa długa, skomplikowana, ciągnąca się, ale bardzo dużo komentowana. Bo jeżeli przeczytałam Państwu, bo odnoszę się przez cały czas do tych słów, że ci ludzie sobie tam gawędzili o tych różnych rzeczach właśnie społecznych, narodowych, no to właśnie zadałam sobie takie pytania, ale konkretnie o czym? Ze spraw oświatowych to na pewno żyli tym przeniesieniem właśnie gimnazjum rządowego do Kalisza. Mnie się wydawało, że to jest tak, że to gimnazjum rządowe jakby przecięło losy szkoły prowadzonej właśnie przez Edwarda Pawłowicza. Ale szkoła Edwarda Pawłowicza, czyli szkoła realna, jeszcze przez jakieś 10 lat funkcjonowała. Natomiast to przeniesienie gimnazjum rządowego do Kalisza było w jakiś sposób przez tą społeczność oczekiwane, bo to zwiększało prestiż miasta, no i oczekiwano też wysokiego poziomu. Jeśli chodzi o kulturę, to w 1883 roku pojawia się bardzo mocno, powraca myśl utworzenia publicznej czytelni, ale właśnie wyraźnie jest wyartykułowana ta myśl utworzenia regionalnego muzeum. To jest bardzo wyraźne. Drobiazgowo przez cały czas i paradoksalnie ja tu widzę połączenie z gazetami z okresu PRL-u, to znaczy z ziemią kaliską konkretnie. Kaliszanin zajmował się, jeśli chodzi o kulturę, zajmował się głównie teatrem i wydawiskami teatralnymi. W ziemi kaliskiej przez długi czas tym wiodącą dziedziną to był teatr. Tutaj też teatr.
I to jest coś, co pokazuje, w jaki sposób w mieście ugruntowuje się tradycje, tak? Że to się nie dzieje z dnia na dzień, z roku na rok, to się dzieje przez dziesięciolecia, nawet przez setki lat. No i koncerty w sali Wernera w parku, również koncerty z Stowarzyszeniem Orkiestry Pułkowej, tych Huzarów Śmierci. No i stąd później ten prestiż, jakim cieszy się kawiarnia, późniejsza KTW. Jeśli chodzi o infrastrukturę, inwestycje, komunikacje, pojawia się pomysł szeroko rozpatrywany właśnie najpierw tramwajów w mieście. Kolej, która wiemy będzie takim upartym tematem wracającym aż do śmierci Adama Chodzyńskiego w 1902. Ale z rzeczy takich ciekawych, widowiskowych, właśnie w 1883 roku powstaje ten dom Filipowskiego, który później w części jest zajęty przez atelier fotograficzne Borettiego, a potem kolejnych fotografów. No bo to nie tak, że to dom Borettiego, tylko właśnie był to dom wybudowany przez Filipowskiego. I Filipowski tym ogłoszeniem z Kaliszania z 1883 zaprasza, żeby na parterze bodajże tego domu ktoś raczył otworzyć restaurację, ktoś chciał z nim współpracować. Ale nie szło to zbyt szybko. Bodajże dopiero w 1989 roku na chwilę tutaj jakaś restauracja się pojawi. Ale na tyle enigmatyczna, że ona właśnie w tradycji miasta się nie osadziła. I rozmawiano również w tejże dziurce, na pewno rozmawiano, jeżeli poruszano tematy narodowe, tematy patriotyczne. Ten rok 1883 jest takim rokiem, kiedy w Krakowie z inicjatywy księżnej Czartoryskiej zostaje zainicjowana wystawa zabytków XVII wieku. Tak naprawdę chodzi o jubileusz Jana III Sobieskiego. I po tej wystawie zostaje taki piękny album z 40 kartami. Są to wspaniałej jakości fotografie, ale są to również rysunki. No i o nie miałam po raz kolejny, dlatego że Kaliszanin 1883 przynosi szereg opisów tej wystawy, przygotowań do tej wystawy. No niewątpliwie panowie musieli o tym rozmawiać. Natomiast my w zbiorach, i to jeszcze w znakomitym podzbiorze z Biblioteki Leopoldów z Rzepiszewa, tego wspaniałego zespołu książek, numizmatów, grafik, nam głównie książki i grafiki. Wśród nich zachował się również ten właśnie album z tej wystawy krakowskiej. Więc mogę tutaj Państwu właśnie łącznie z tą pieczątką, dumną pieczątką z Biblioteki Leopoldów z Rzepiszewa w Rzepiszewie zaprezentować. Ja jeszcze chciałam właśnie, żeby się wyprostować. Ja sobie przeklikam. Państwo mam nadzieję, że będą mieć cierpliwość, bo tak widzę, że tak trochę wolno nam to idzie. Ja już będę się zbliżała prawie do końca, ale chciałam jeszcze tu i teraz się wyprostuję jeszcze. Dlaczego ja przez cały czas mówię o tym roku 1883? Dlatego, że w tej samej informacji z Gawęd Kaliskich o tej dziurce, a tak naprawdę jest to ciąg wspomnienia o Ksawerym Balczewskim, wspaniałym nauczycielu, jak już mówiłam. W dalszej części tej informacji pojawia się również, że działało w Kaliszu właśnie takie stowarzyszenie inteligencji, a te Gawędy Kaliskie powstawały tak w ogóle w latach 30. międzywojennych, tak? I były tworzone przez wychowanków szkoły, przez tych, którzy coś pamiętali. I o te wspomnienia głównie chodziło. I osoba wspominająca podaje, że
27 maja 1883 roku dziekanem, tak nazwany, dziekanem tego Towarzystwa Inteligentów w Kaliszu został właśnie Ksawery Balczewski. I co tłumaczy bardzo dobrze ten jego portret tutaj na górze już omówiony. Ale teraz proszę zwrócić uwagę na takie połączenie sytuacji i dat. Wspominający pamięta, że dziekanem tego towarzystwa został wybrany Ksawery Balczewski 27 maja, a ta koronacja Aleksandra III odbywająca się w mieście również odbyła się 27 maja 1883 roku. I jeszcze jestem Państwu winna taką informację. Kto należał do tego towarzystwa, oprócz już wymienionych. Ale ze względu na to, że sama zmieniłam sobie kolejność, wszystkie te nazwiska odczytam na końcu. A przejdę teraz do sprawy tej techniki, w którym jest zrobiony ten portret. Nie dowiedziałam się od swoich kolegów fotografów, czy monidło to jest typ portretu tylko i wyłącznie, czy również technika, pewna technika, powiedzmy z pogranicza właśnie fotografii i malarstwa. Mariusz Hetman na moją prośbę wybrał mi tutaj fotografie po prostu z internetu, na których bardzo dobrze widać, na czym polega właśnie ta technika monidła, czyli dorysowywania na fotografii i malowania, pewnego wygładzenia, wyidealizowania przedstawionej sytuacji, czy na przykład poprawiania natury, pewnych mankamentów na urodzie, tak jak na przykład łysiny, którą Państwo tutaj widzą na górze. Poniżej ołówki do retuszu taty Mariusza, podobno nigdy nie użyte. Jego tata również się parał fotografią. I w ten sposób jeszcze pokażę takie zdjęcie osoby doskonale Państwu znanej, królowej Wiktorii. Proszę zobaczyć te błyszczenia na welonie, to co się dzieje w partii włosów, co się dzieje w partii dłoni, świecidełek. To wszystko jest retuszowane. I w ten sposób mniej więcej powstała również nasza fotografia, bo to nie jest normalne. To nie jest normalny sposób, w jaki ci ludzie są tu ustawieni. To jest domalowane, to są główki powklejane. Wszystko jest bardzo czytelne, prawda? Nie będę tego pokazywała. Całe to wnętrze częściowo sfotografowane, częściowo przemalowane. W pewien sposób powstanie tej fotografii może usprawiedliwiać czas 1883 rok. Może jednak trochę mroczne pomieszczenie, mimo tego, że maj, więc sporo światła wchodzi tutaj bokiem. Z drugiej strony zebrać te wszystkie osoby w jednym miejscu i czasie na pewno nie było łatwo o tak różnych zawodach. Więc poradzono sobie w taki, a nie w inny sposób. Na szczęście dla nas. Więc ja zakładam, że ta fotografia tak naprawdę powstawała etapami. Dlatego ten 27 maja 1883 roku to trzeba tak trochę z nawiasem brać. Chociaż, że 1883 rok to jak najbardziej. I ostatecznie uzyskujemy właśnie tę fotografię. I jeszcze słowo o darczyńcach. Fotografię mamy w zbiorach dzięki temu panu, Telesforowi Kożuchowskiemu, który również był prawnikiem, adwokatem. Prywatnie był mężem Haliny z Sytwiców-Kożuchowskiej, tej, która bardzo ambitnie i odważnie
zadbała o zbiory muzealne w 1914 roku. I gdy żona zmarła pierwsza, no nie dopisałam daty dziennej, w 21 roku, Telesfor Kożuchowski prosi, aby nie składać pieniędzy na kwiaty na trumnę, na światła do trumny, na nagrobek, ale żeby składać pieniądze na rzecz dzieła najbliższego sercu Haliny Skożuchowskiej, czyli na rzecz Kaliskiego Muzeum. I dlatego dla mnie w tej chwili muzealnika ta informacja o tym, że tę fotografię przekazał do zbiorów Kaliskiego Muzeum mecenas Telesfor Kożuchowski, dlatego dla mnie ta informacja jest taka ważna i cenna. I proszę Państwa, prolog. Zadałam sobie, nie prolog, bo ja obiecywałam, śpieszę się, obiecywałam, że Państwu przeczytam wszystkie nazwiska. No więc właśnie z tej notki, która stwierdza, że dziekanem tego zgrupowania, tego stowarzyszenia został Ksawery Balczewski, ta notka podaje również uczestników, wszystkich uczestników tego stowarzyszenia, tego towarzystwa. I kimże oni byli? Odczytuję według tej noty gazetowej. Leon Engler, sędzia w Wieluniu. Adam Haberkant, pastor. Kogo rozpoznałam, tego rozpoznałam, nie wszystkich. Edward Pawłowicz, dyrektor szkoły realnej. Łukasz Reut, nauczyciel gimnazjum. Juliusz Merkel, lekarz miejski, którego przydomek Sidonius wziął się od imienia żony Sidonii. Józef, przydomek Calvus, czyli z łaciny łysy, no, co nam podpowiada, że ten pan stojący w progu. Kazimierz, przydomek Transylvanus Judex, sędzia. Emil Peszke, właściciel Choderu Berlińskiego. Seweryn Tymieniecki, adwokat. Władysław Leszczyński, urzędnik rządu gubernialnego i nauczyciel w szkole realnej. Kazimierz Ruszkowski, adwokat. Anzel Brzączyński, farmaceuta. Józef Korycki, pisarz hipoteczny. Józef Peszke, lekarz. To był syn właściciela hotelu. Walerian Bilczewski, lekarz. Aleksander Hindemith, lekarz. Syn tego znanego wydawcy, drukarza kaliskiego. Józef Wieniecki, lekarz wojskowy. Adam Drozdowski, lekarz szpitalny. Felix Drecki, lekarz powiatowy. Ludwik Krzols, przemysłowiec. Hipolit Grodziecki, adwokat. I to jest tych 21 mężczyzn, którzy są tutaj przedstawieni. Jak widzimy, jak słyszymy, chociażby poprzez wymienianie lekarz, wielu z nich spotykało się również w innych gremiach i znakomita większość tych lekarzy, których nazwiska tu odczytałam, podpowiem jeszcze, że otwierało Towarzystwo Lekarskie w Kaliszu w 1877 roku. Większość z tych panów spotykała się również na przykład w Towarzystwie Dobroczynności, spotykała się również w Towarzystwie Cyklistów, dla których pierwszym prezesem był właśnie Aleksander Hindemith. Ja jeszcze z tej noty gazetowej dowiedziałam się czegoś więcej. Dowiedziałam się, że ta uroczystość została udokumentowana na takim świadectwie, którego oryginał na pergaminie, pisany i iluminowany przez doktora Józefa Peszkego, miał być przekazany do Muzeum Ziemi Kaliskiej. No niestety z żalem muszę stwierdzić, że ten oryginał nie zachował się. Mamy tylko i aż to zdjęcie. I na koniec anegdota. Przy okazji kwerent do zupełnie innego tematu i do zupełnie innych czasów natrafiłam na taką ilustrację i nie mogłam się oprzeć, żeby Państwu tego nie pokazać. I z tą ilustracją przyszło do mnie do głowy pytanie, jak takie towarzystwo Kaliszan, mężczyzn, którzy potrafią się razem ze sobą świetnie bawić, mogłoby wyglądać dzisiaj i rozmawiać ze sobą. I otrzymałam odpowiedź taką.
To jest Ziemia Kaliska 1967 roku i rysunek przedstawiający ówczesną redakcję Ziemi Kaliskiej. No myślę, że o tych czasach to porozmawiamy kiedy indziej. Dziękuję bardzo.